Dashboard. Witamy w kolejnym odcinku, tym razem jak widzicie w plenerze na Iwie. Jest ze mną Piotr. Cześć Piotr. Cześć Dashboard. Piotrek, skąd się tutaj wziął, to Wam powie później, ponieważ no, mamy tu jakiś cel, przyjechaliśmy tu coś pozałatwiać, nie? Tak jest. No i bardziej chyba w roli tłumacza, ze względu na jego biegły niemiecki. Ty tutaj mieszkałeś. No, postaram się, zobaczymy co z tego wyjdzie. No ale tak naprawdę przyjechaliśmy też Wam pokazać targi, przyjechaliśmy Wam pokazać to, co się szykuje za chwilę w przyszłym roku, w tym roku jeszcze co wejdzie na rynek. No i IWA to największe targi myśliwskie w Europie, to są targi B2B, targi typowo branżowe. No i no, szkoda, że mając tak blisko, no, stwierdziłem, że szkoda byłoby nie przyjechać, nie? No pewnie, trzeba skorzystać. Tak, od nas z Kłodzka to jest tak naprawdę, ile jechaliśmy? 5 godzin, nie? 5 godzin. Bardzo spacerową jazdą 5 godzin. Michał tam wypoczęty, bo całą drogę się obudził przed Norymbergą. Także myśmy trochę na zmianę pojechali, także nie będziemy Wam opowiadać naszej drogi, ale dziki widzieliśmy. Tak jest, całą watachę. Całą watachę. Godzina Chyba 7. jeszcze po stronie czeskiej. Tak, zaraz przed rozwadowem po lewej stronie cała watacha dzików była. No, to był taki dobry omen, więc wchodzimy na targi i zobaczymy, co tam ciekawego jest. Zapraszamy. Tada, witamy na targach. Weszliśmy na pierwszą halę. Tam już mamy Infireya, mamy Hika, mamy Parda, czyli to, co znacie. Obejdziemy sobie wszystkie stanowiska. Jest Pulsar, czyli weszliśmy jakby w strefę elektrooptyki. Idziemy sobie, obejdziemy, co tutaj jest ciekawego i będziemy Wam systematycznie to pokazywać oczywiście. Doszliśmy do Hika, którego dobrze znacie, którego mocno testowaliśmy u nas na kanale. Idziemy zobaczyć, co będzie z nowości. Powiem Wam tak, już tam widzę cheetę, która jest Falcon, którego super znacie. Jest wersja Thunder 2.0. Zaraz tutaj zahaczymy kolegę Wojtka, bo już jest nasz rodak, że tak powiem, który tam rozmawia z przedstawicielami z Dalekiego Wschodu. Więc zaraz go tutaj wyhaczymy na spokojnie, żeby nam opowiedział trochę na temat Thundera 2.0. No i pójdziemy, popatrzymy. Na pewno są Raptory, które też zobaczymy. Natomiast ja jestem, już Wam mówiłem, to nie jest sztuka testować to na hali. Znaczy, jeżeli mamy to testować, to testujemy to w łowisku i w terenie. A tutaj to sobie można popatrzeć, jak to jest zrobione. Idziemy zobaczyć Raptory. Nie wiem, czy wiecie, ale już słyszałem o tym wcześniej, przed targami, ale mamy nową fotopułapkę z firmy Hik Micro. To jest jeszcze trochę czasu, żeby weszła do sprzedaży, ale na pewno będziemy na kanale testować. Jest z nami kolega Wojtek, cześć. Cześć, bardzo mi miło, witam Was serdecznie. Wojtek jest przedstawicielem Hika na Polskę, takim opiekunem globalnym. Opiekunem marki, tak? dokładnie. Opiekunem marki, dokładnie tak. Tak naprawdę dzięki Wojtkowi też udało nam się wejściówki załatwić na Iwę i pomógł nam, więc... Cała przyjemność po mojej stronie. Więc trzeba teraz pokazać to, co Hik zrobił nowego i chciałbym, żebyś opowiedział. Mamy Thundera 2.0, którego widziałem, już wiem, że jest jakaś fotopułapka. Jest już lornetka Raptor, która już jest w sprzedaży. Tak, już jest w sprzedaży, dokładnie. I kiedy to będą mogli widzowie zobaczyć na kanale Sudeckiego Stoi, jak ona działa? Myślę, że w najbliższym czasie, może do końca miesiąca, to wszystko zależy, Okej. jak będą kręcone odcinki. No to dobra. Myślę, że w najbliższym czasie. Ja już mam sporo zapytań o tego Raptora, natomiast skupmy się na tych nowościach. Ja chciałbym, żebyś powiedział troszeczkę na temat tego Thundera, bo wygląda dobrze. Jasne? Jest jakby celownikiem na odpowiedniku Falcona, tak? Powiedz mi sobie. Dokładnie tak, dokładnie tak. Moi drodzy, tutaj jest najnowsza seria celowników, może zróbmy tak. Jest to Thunder seria 2.0, następca naszego sztandarowego celownika Thunder. Te innowacje, które zostały wprowadzone, to przede wszystkim zmiana źródła zasilania z 2 małych baterii na duży akumulator. Klienci otrzymują 2 takie akumulatory w zestawie, więc
nie stanowi problemu, dla tego urządzenia nie będzie problemem wytrzymanie powiedzmy 6 czy 8 godzin na polowaniu. No i zmiana, która została zastosowana w środku. W środku mamy matrycę znaną z naszych popularnych monokularów Falcon. Jest to matryca o rozdzielczości, akurat w tym wypadku, 640 na 480 pikseli z wartością NETD, czyli kontrastu termicznego, dotychczas najniższą na rynku, czyli poniżej 20 milikelwinów. Duży obiektyw, troszeczkę zmieniony design. Jeżeli chodzi o ustawianie ostrości, nie jest to już cały pierścień, który regulujemy za obiektywem, lecz tylko małe pokrętło na górze urządzenia. To są takie kluczowe zmiany, które mamy w tym sprzęcie. I kolejna rzecz, o której wspomnieliśmy, to fotopułapka, prawda? Jest ona dostępna na naszym stoisku. Ale lecz- zanim jeszcze podejdziemy do fotopułapki, bo ja już ją tam sobie trochę ponagrywałem, bo Thundera będziemy mieli w kilku wersjach. My tu mamy 50, nie? Tak, tu jest 50 na dużej matrycy, właśnie z tym kontrastem termicznym poniżej 20. Będzie jeszcze 35 z małą matrycą, również z tym kontrastem. I seria budżetowa, czyli z obiektyw 19 i 25 na mniejszej matrycy, czyli na matrycy 256. Tutaj kontrast termiczny będzie zachowany tak jak w poprzednich urządzeniach, czyli poniżej 35 milikelwinów. Ale to jest w tym momencie, ty trzymasz model najwyższy. Najwyższy model, najlepsze parametry. Co ciekawe, cena pozostanie niewiele zmieniona. Nie będzie to jakiś przeskok cenowy. Mimo tego, że będzie wyposażony w nową matrycę, to cena pozostanie praktycznie taka sama jak w poprzednikach. A ile to poprzedniej jest? serii. Bo ja teraz nie pamiętam tych cen na pamięć. mniej więcej. Najwyższy model to jest około 16 tysięcy. No to 16 tysięcy na przetworniku 640, tym gabarytem, 2 baterie w standardzie, no to jest dobra cena. To jest dobra cena. To jest bardzo dobra dobra cena. Wszystko zależy też od kursu, prawda? Od kursu wymiany walut, ale myślę, że będziemy oscylowali między 16 a 17 tysięcy. Dobrze, to jest celownik, bo Thunder może być nasadką? Tak, mamy Właśnie. też serię nasadkową. Mogę ją zaraz przynieść. Możemy też obejrzeć, zobaczyć jak to wszystko wygląda, z czym to się je. No chciałbym, żebyśmy to pokazali, no bo tu Iwa jest od tego, żeby zobaczyć to wszystko, bo tu mamy skumulowane w jednym miejscu, tak? Jasne. Dobra. Wojtek przyniósł dla nas nasadkę Thundera w wersji TH35 PC. Tak jest. No i poopowiadaj troszkę. To też seria Thunder 2.0, czyli następcy naszych popularnych celowników i nasadek. Tutaj widzicie, jest to nasadka, którą zakładamy na obiektyw. Również te same zalety, które wymieniliśmy w celowniku. Adapter został dostarczony akurat przez naszego niemieckiego tutaj dostawcę. Natomiast, tak jak mówię, mniejszy obiektyw, mniejsza rozdzielczość matrycy, więc i cena będzie niższa, a zachowane praktycznie wszystkie zalety znane i opowiedziane podczas prezentacji celownika. Co ciekawe, gabarytowo nie jest duży. Myślałem, że on będzie troszkę większy, więc wcale Nie jest duży, nie jest bardzo ciężki. Tak, nie będzie przeciążał Tak. optyki. Natomiast, bo to urządzenie przy zastosowaniu odpowiedniej przyjściówki może być jako okular do obserwacji, tak? Dokładnie tak. Także tu dokładnie mamy tak. albo zamontując szynę, może to być Tak. jako celownik. Dokładnie tak. Nawet powiem więcej. Coś też wytłumaczę. W naszej poprzedniej serii, czyli Thunder, tak jak wspomniałeś, z nasadki mogliśmy zrobić celownik. Tutaj w tym modelu 2.0 już nie będziemy mieli tej możliwości, ponieważ zmieniliśmy standard montażowy. Już to nie jest gwint znany z poprzednich adapterów, tylko to będzie gwint M52 łamane na 0,75, czyli już ten standardowy gwint, który występuje też u innych producentów. Czyli z tego urządzenia, kupując wersję Thunder jako nasadkę, Robimy tylko nasadkę. robimy tylko nasadkę. Dokładnie tak. Ale urządzenie do obserwacji nie możemy już zrobić. Nie. W tym Rozumiem. wypadku, jeżeli chcemy mieć też coś do obserwacji, powiedzmy na szybkim montażu, to celownik. To celownik. Dokładnie tak. Aha, i wtedy możemy używać Dwojako. dwojako, dokładnie. No dobra. Więc Co, ja Ci dziękuję za udzielenie informacji. bardzo dziękuję za przybycie, bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać. Idziemy No, dalej. Na pewno tu wrócimy, bo jest jeszcze jedna rzecz, którą ja pokażę. Serdecznie zapraszam. Opowiemy coś więcej o lornetce. Bardzo ciekawy produkt. Myślę, że warto się z nim zapoznać. Kozak. Ja się chcę z nim zapoznać. Mamy wersję Nocto, termo w jednym, dalmierz I doświetlacz. i doświetlacz. czyli- No, jest wszystko. Jest kompletnie wsiop, wszystko. I to ja trzymam model RQ50LN, czyli ten najwyższy. Duża matryca, duży obiektyw, I dokładnie. trzymam Cię za słowo, że to potrzebuję do testu. Dobrze. Ja tutaj przed kamerą zobowiązuję się, że to dostarczę. Dobra, a my lecimy dalej. Na powrocie zajrzymy, bo mamy sporo film do odwiedzenia. Serdecznie zapraszam. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Trzymaj się, dziękuję, cześć. Dzięki serdeczne.
No i kolejna marka, którą zahaczyliśmy, którą wszyscy znacie w Polsce, większość Was zna, czyli Part. No i mamy nowe produkty, bo już widzę, że mamy TA6235 z LRF-em. Produkty totalnie nowe, które się pokażą za chwilkę, podejrzewam. Zaraz tutaj porozmawiamy z przedstawicielami Parda. Mamy fajne, bo mamy tą wersję z ekranikiem. Możecie zobaczyć, jak to fajnie widać. Także tutaj jest wersja do pokazania. Nie trzeba patrzeć. Strasznie fajne urządzenie do jakichś służb, do stróżowania, do inwentaryzacji zwierzyny. No, rozwiązanie naprawdę ciekawe, kompatybilne. Zasilanie ma tutaj, widzę, osobne, czyli bateria zupełnie osobno do wyświetlacza, czyli nie ciągniemy prądu bezpośrednio z urządzenia termowizyjnego. Dla mnie rewelacja. Idziemy zobaczyć, co tam dalej mają z Doctowizji. No i mamy DS-y, które znacie. DS35 z LRF-em, DS35 bez LRF-u, DS35 bez fabrycznego iluminatora z iluminatorem dołożonym z boku, zupełnie innym. I tu mamy kolejnego DS-a, 35, również z dołożonym iluminatorem zewnętrznym, fajnym, bo małym, regulowana ogniskowa. Okrągły obraz, to słuchajcie, DS-a to znam, Wy też znacie. Natomiast musimy poczekać, aż przyjdą do kraju z wymiennym iluminatorem, żeby sobie to porównać. Także jeszcze raz Wam powiem, to nie jest sztuka testować to tu w hali. To sobie można pooglądać, jak to jest robione, techniczne rozwiązania, ale tak naprawdę trzeba to wziąć i pojechać w teren. A najlepiej to bumbnąć dzika z tego i wtedy będziemy wiedzieć, czy to albo lisa, jak się to sprawuje. No i Part zrobił nasadkę odprzodową, bardzo małą, słuchajcie, no malutka. Natomiast no patrzymy w hali, tak? To jest nasadka termo. No wygląda bardzo, chyba jedna z mniejszych na rynku, nie wiem. Infiray ma podobną, małą. Więc tak naprawdę musimy chłopaków w stanie polowanie.pl dorwać. Marcina albo Patryka, gdzieś oni tutaj ponoć są. Ich łatwo rozpoznać po tych brodach, ale ich nie widzę nigdzie. W każdym razie mamy tu jednego kolegę z Polski, którego tutaj też wyhaczymy przed kamerę i poopowiada trochę. Ja tu nie będę wywijał mózgiem, bo ja się pierwszy raz to widzę, tak? Więc nie będziemy tutaj rozmawiać, ale weźmiemy kolegę z Polski, który Wam poopowiada, o co w tym chodzi. Ale takie kopyto nosić ze sobą, to ja nie wiem. Powiem Wam, że no są fani. Tutaj wiadomo, Iwa to nie tylko optyka termo, ale również broń. Przede wszystkim broń, nie tylko myśliwska. Ja tam fanem krótkiej broni nie jestem, ale bracia Czesi zrobili fajne produkty. Idziemy zobaczyć tam jest coś, co mnie najbardziej interesuje, czyli taka bardziej tradycyjna broń myśliwska. Idziemy na stoisko Merkla. Mamy Helixy w kilku wersjach, skarbonowe, speedstery. Nie, ten akurat speedster nie jest w karbonie. Wersję whiteboard, która jest bardzo znana, taka bogatsza, drewniana, standardowy przeładunek. No i niestety to, co powoli zanika w łowiectwie, kniejówka. To jest B4. Ja miałem kiedyś bardzo długo B3. Do dzisiaj gdzieś sobie kupię z powrotem, bo ja jestem fanem tej broni. Przepięknie dopracowana broń, jako broń łamana. No Merkel to jest, no słuchajcie, to się wszystko zamyka, to pracuje wręcz idealnie. Mamy B4 w kalibrach, zaraz Wam powiem jakich, 20-76 śrut, 7,65R. No klasyka polowania, klasyka gatunku, klasyka polowania. Dla mnie to już nie trzeba żadnych montaży robić, hakowych, słuchajcie, obrotowych. Bazy są zrobione tutaj. No broń praktycznie kompletna.
Ja jestem fanem. Fanem jestem broni łamanej. Zresztą wiecie, ostatnio dużo z Kiplaufem było polowania na rykowisku. Wracam, nie tak dawno z Michałem upolowaliśmy lisa z kniejówki, z zauerki, z starej, wiekowej, ale do nowej kniejówki wrócę. Co ciekawe, niedługo na kanale jeszcze jedna broń łamana, którą dawno odbieram, nie ze stajni Merkla, ale inna. To musicie poczekać, ponieważ tam mam dylemat, jaką optykę założyć, ale wszystko po kolei. Idziemy zobaczyć dalej. Co my tu mamy? Mamy B3, o którym Wam wspomniałem wcześniej, tylko w wersji Black, wersji Expressu albo sztucera górskiego. Zaraz Wam powiem. Nie, to jest wersja Express. Kaliber zupełnie nie do tej broni. 30.06 to nieporozumienie. Tu powinien być kaliber z kryzą, na pewno nie 30.06. Ale na zbióreczki, jak znalazł. Jakby to było 2 razy 8,57 albo 9,374, jak najbardziej. Już ewentualnie 7,65, ale 30.06 do broni łamanej nie pasuje. Idziemy z drugiej strony, bo tam widziałem Kiplaufa. No i mamy to, co znacie. Tylko znacie w wersji K95 Blazera, z którym polowaliśmy. Tu mamy K5, no przepiękna broń, z przepięknym grawerunkiem. Tu jest, słuchajcie, to jest grawerunek maszynowy, to nie jest grawerunek ręcznie robiony. Tutaj mamy wygrawerowanego pięknie tryka. Tutaj mamy markę broni, natomiast na drugiej stronie mamy kozicę. Kaliber, jeszcze nie spojrzałem, zaraz Wam odpowiem. 270 Winchester, czyli pod polowania górskie, kaliber jak najbardziej, trochę odpowiednik 7,64 amerykański, ale znów nie do tej broni. W tym 6,5 razy 57R jak najbardziej by się sprawdził, 7,65 to jest też tylko moje zdanie, tak? Natomiast broń niesamowicie lekka, piórko. Piotrek, chodź zobacz, bo się tam czaisz z tyłu. Zobacz. O, ja cię. Rozmawialiśmy o tym, że jak będziesz jechał na kozicę, to chciałbyś... Przejdź sobie z tej strony może. Jak będziesz jechał na kozicę, to chciałbyś polować z taką bronią, nie? Tak, samemu z podchodu. Tak, z takim Kiplaufem, Tak, nie? przeżyć ten moment i właśnie z Kiplaufem mieć możliwość zapolowania. No, ale ta broń to naprawdę marzenie. Przyjeżdżając na targi na Iwę, tu można dużo rzeczy, Piotrek, zobaczyć, nie? Tak, to jest niesamowicie. Każdy coś znajdzie dla siebie. Każdy coś znajdzie dla siebie. Tu jest fajnie to, że tutaj mamy wszystko. Mamy chyba poza polowaniami tak naprawdę. Możemy zobaczyć fajne trofea, możemy zobaczyć optykę, możemy zobaczyć broń, odzież. I na przykład zatrzymaliśmy się tutaj nie bez kozery, bo mamy plecak do noszenia broni. Zwróćcie uwagę, tradycję, która chyba wywodzi się z Tyrolu, z Austrii, z noszenia zwierzyny w dół. Po upolowaniu. Tu mamy pięknie spreparowanego rogacza, który jest wsadzony. Natomiast my z Piotrkiem zauważyliśmy jedno, no ten kamuflaż nie pasuje do tego stylu, nie? Nie ma się nijak. Nijak To się ma, no ale w każdym z razie tradycją, nie? fajnie to wygląda, jest naprawdę zrobione ciekawie. Także my sobie idziemy na spokojnie dalej. Jak spotkamy znowu coś fajnego, ciekawego, to oczywiście Wam to pokażemy. Lecimy dalej. Nawet na odstrzały, słuchajcie. Wszystkie wyroby skórzane. Tutaj jest taka dysproporcja. Naprzeciwko mamy pomarańcz, czerwony, kamuflaż w liście, a po drugiej stronie alejki, którą idziemy, mamy typowe wyroby tradycyjne skórzane. Także tutaj
no pewne rzeczy, fajnie jest tu przyjechać i zobaczyć to wszystko. Naprawdę my się postaramy tego jak najwięcej nagrać, żebyście mogli obejrzeć, bo tych produktów w Polsce nie ma, nie? To jest, z tymi produktami jest tak, że większość, ty mieszkałeś w Niemczech, to ty dobrze wiesz, że tutaj ta tradycja wygląda inaczej. U nas jest troszeczkę, moim zdaniem, wypychana, nie? No tak jak rozmawialiśmy, ten zawód rymarza już jest umierający w Polsce, jest taka tradycja, w tradycji już, tak jak mówisz, wymiera, nie? Tak jak już takich odyńców, jak tu mamy, nie spotkacie, orężnych, mosatych, bo już się kończą. Także już też zawód rymarza, czy ogólnie takie wyroby skórzane, to już tak powoli gasną. Idziemy dalej. Doszliśmy do kolejnych znajomych, zaraz ich tutaj zawołamy przed kamerę, bo jesteśmy przy kolbie. Także firmę znacie, Strzeladzi, i tutaj mają swoje stanowisko. Jak dobrze wiecie, trafiliśmy do hali w ogóle, gdzie tutaj jest więcej outdooru, mamy dużo więcej jakby militariów, ale mamy też naszą fajną firmę Outdoor Edge, noże, które dobrze znacie, które ja używam i naprawdę są dobre, są bardzo dobre. Wezmę sobie jeden katalog, ponieważ trzeba byłoby nawiązać współpracę z firmą i na naszej stronie internetowej, żeby tych produktów było zdecydowanie więcej. Więc katalog mamy, idziemy dalej. Trafiliśmy docelowo na miejsce, w zasadzie na główny nasz cel podróży. Przyjechaliśmy do firmy FBT, obejrzeć produkty z karbonu. Trzymam teraz Zauera 404, który jest very light. Yes? Powiem Wam tak, posiedzimy, porozmawiamy. Tu jest pan, który jest właścicielem firmy, tak? Właścicielem firmy. Yes. Także powiemy Wam trochę więcej, ale na spokojnie. Mamy tutaj mamy blazer, mamy automat, Browning. We have about 70 different systems in the program. 70. 70, yeah. No to będziemy mieli o czym porozmawiać. Także jak pewne rzeczy ustalimy, to wrócimy. Zagadka. Jaka to jest broń? Jak rozmawiamy tutaj z właścicielem firmy, tu mamy bardzo starego Malnichera, tak? To jest Steyr Malnicher, model M. Model L. L, this is L. Yeah. Model L, but we also have M and S. Przyspiesznik typu niemieckiego, czyli drugi spust. German. Czyli cały system niemiecki wrzucony, słuchajcie, broni, wrzucony do nowej kolby karbonowej, która ta broń nie waży, i do tego mamy jeszcze tłumik na systemie ALOK. Yeah, not titanium. Tytaniowy. Titanium. Tak, This is titanium. I tak się go zakłada. Which is also for Magnum. It's also possible for Magnum. Yeah? Okay, You okay. can't destroy it. And you can shoot rounds, boom, 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 no problem. No problem. No problem. No. We give lifetime guarantee on this. Czyli słuchajcie, można ubrać wiekową broń, naprawdę, którą macie very old, right? Ubrać ją w nową osadę. I wygląda tak. We also have it on Mauser 66, Mauser 98, and so all the old systems. Yeah. Wszystko można zrobić. Yeah. No wygląda to naprawdę fajnie. Idziemy sobie porozmawiać, bo może będziemy to mieli u siebie na stronie. Zobaczymy, jak się dogramy.
you stay in the thumb, and you're very fast. Very fast, yes. To jest naprawdę, macie różne kolory. No, mamy kolor If you zielony. don't like this, you also can have it in brown or Brown, gray, yes, gray, green, whatever. It's not slippery. This is called in our factory. It's the product name is Dragon Skin. Dragon. Nazywa się Dragon. Smocza skóra, tak? Yeah. Ale standardowy to jest black, Ja. black carbon. Ja. Yes. Yeah. To mamy standard. No powiem wam, że wygląda to fajnie, podoba mi się. Moi drodzy, mamy tutaj jeszcze tłumniki z firmy FBT i teraz to jest najważniejsze, chciałbym, żebyście zobaczyli, jaka jest waga. 36 dB, 340 gram ten tłumnik, który trzymam w ręce. Tutaj mamy 34 dB, 290 gram, to po prostu nie waży. To nie waży, to jest tak lekkie. Tutaj mamy taką wersję bardzo małą, krótką, na minus 32 dB 200 gram i tutaj 240 gram. No to jest niesamowite, po prostu tu nie ma problemu. W środku jest tytan. Tytan jest. Żaden problem z kalibrem, czy to będzie 338 Lapua Magnum, to nie stanowi żadnego problemu. No rewelacyjne te tłumiki są. No i co, spotkaliśmy na targach starych znajomych. Siema Kamil. Witam. Jest jeszcze Hubercik, ale on oczywiście za kamerą, bo on się jakoś tak wstydzi. Skromny, wstydzi się. Wstydzi się, nie? Tak. No jak tam targi? Jak oceniasz? Jak oceniamy na pewno stosunkowo do zeszłego roku, na pewno są ciutko A w zeszłym większe. roku była Iwa? W zeszłym roku bodajże była Iwa w tamtym roku, przy czym, że bardzo dużo hurtowników z Ameryki i gdzieś tam z Rosji już nie dojechało, nie? Pandemia, tego typu tematy, w chwili obecnej jest, tak jakby odbudowuje się ta Iwa, jest dużo hurtowników, fajnie jest na co popatrzeć. Ale to nie jest na to, pewno. co 4 lata temu, nie? Nie, na pewno jak dzisiaj takie stwierdzenie, gdzieś tam z chłopakami rozmawialiśmy, Iwa sprzed pandemii to była Iwa. Teraz na razie tutaj to wszystko zaczyna dopiero nabierać odbudowywać, sensu. nie? Tak, no. No ja wam powiem, że dużo outdooru, dużo tematów takich związanych z wojskiem, bo jedna hala tam poświęcona takim rzeczom. Typowo jakieś airsofty, Tak. typowo wiatrówkowe rzeczy, typowo termowizja, jest tam po kolei tych hal, jest tutaj aż 7, także jest naprawdę na co popatrzeć. Nie ma tego jak porównać do targów w Polsce. Nie, absolutnie. Absolutnie. Mamy tak naprawdę na czym oko zawiesić, przy czym, że naprawdę dużo takich tematów nas, takich typowo polskich, myślę, że związanych z łowiectwem jest tutaj troszeczkę mniej, nie? No Cajsa nie ma. Cajsa nie ma Blazera, Blazera, dokładnie. nie ma Swarowskiego. Zauera Stoimy też nie ma. akurat przy Schmidt-Benderze. Tak, to stoimy przy Schmidt-Benderze. jedne z większych firm w chwili obecnej tak naprawdę, które tutaj dzisiaj mają. Ale corocznie Blazer występował też z bardzo ładnym stanowiskiem, gdzie tak naprawdę zajmował samą pół hali, nie? Także też było na czym oko zawiesić w Blazerze, w Swarowskim, zazwyczaj po sąsiedzku, nie? Chyba inflacja też tną koszty, nie? Znaczy być może tutaj akurat chyba politycznie oni troszkę inaczej wychodzą w reklamę do klienta, ale nie wiem, my w sumie nie dogadywaliśmy się, nie wiem czym to jest dzisiaj tak naprawdę zadedykowane, że akurat dzisiaj ich tu nie mamy, nie? Dobra, my lecimy dalej, wy już dzisiaj do domu, nie? My już powolutku lecimy do domu, co mieliśmy pozałatwiać, to pozałatwialiśmy, z hurtownikami spotkaliśmy się, także miło było jeszcze Was spotkać po drodze, bo praktycznie my już na wylocie. Także do mimo zobaczenia. wszystko, do zobaczenia. Trzymaj się, cześć.
Dużo tego wszystkiego. Idziemy jeszcze popatrzeć i lecimy. Jak już chyba z kopytem, to takim... Michał, kto to miał w filmach takim... Ja to nie jestem w tych filmach taki mocny. Nie mam czasu na telewizję, ale to był ten pan... Strażnik Teksasu. Strażnik, ale nie, Clint Eastwood grał takiego policjanta. Jaki to był film? Clint Eastwood grał takiego policjanta. I miał takiego... Chyba był nawet tytuł 44 Magnum, czy jakiś taki... Z takim kopytem latał. Ja to się nie znam na tym, ale... Dochodzimy do miejsca, gdzie mamy wystawione New Product Center, czyli wszystkie produkty, które są wystawione na IWie, różnych producentów jako nowości. I przejdziemy i sobie popatrzymy, co mają nowego. Zapraszam. Taktyczne elementy do broni A, do AR-ów. Można sobie zobaczyć, tu jest wszystko napisane, na jakim stanowisku to jest, można sobie obejrzeć. Różowa kabura do pistoletu dla dziewczyny. Ciekawa rzecz. Jakiś nowy nożyk. Mamy nową optykę. Nie znam tej firmy w ogóle. Ale przejdziemy sobie najpierw jedną stroną, pójdziemy drugą. Tutaj mamy nowe pociski. Tutaj też mamy z firmy Lepers. To jest dosyć taka znana firma wśród wiatrówkowców. Oni używają tej optyki bardzo często. My łowiecko raczej mniej. Kolejny nowy produkt z Lepersa. Jakiś kawałek kolby przedłużający, czy inny. I znowu luneta taktyczna. Ale mamy toporek. Jest nowość od Parda. Termowizor. Jakiś nowy komin. Okulary strzeleckie. Nóż. Przejdźmy sobie dalej. Tu mamy, widzę, jakieś pastorały nowe. O, Stable Sticka. To wy go znacie, bo ja z nim polowałem, tylko tu jest wersja imitująca drewno. No fajnie pomyśleli. Czy to jest drewno? Nie, to jest tworzywo. To jest tworzywo, ale jest imitująca drewno. Niech stoi, się nie przewraca. Apexa znacie. To jest... Ja nawet nie wiem, słuchajcie, jak z tym polować. Tym się nie da polować. Jest nowość. Buty z firmy Crispy. Miałem takie buty i powiem Wam, że naprawdę świetne. Znaczy nie takie, bo to jest nowy model, ale z tej firmy. I były bardzo, bardzo wytrzymałe i bardzo lekkie. Polecam, jakby ktoś szukał fajnych butów, to Crispy nie są złe. O, i mamy toporek do kuchni. Taki mały. Tu mamy jakiś nowy pistolet. No, coś chyba termowizji, czy noktowizji. Jakieś nowe te elementy elektroniczne. Stopery do uszu nowe, zupełnie. Tak. Short. No i tu mamy nowy pocisk RWS-a. I powiem Wam, że miałbym ochotę go przetestować, bo to jest typowo pocisk do broni z krótką lufą, short life. Driven hunt, czyli na polowania zbiorowe. Ja już to, nie wiem, producenci jeden drugiego prześcigają. Nie mam zielonego pojęcia, jak się to będzie sprawować, ale widać, że jest w jakiejś wersji eko. Słuchawki aktywne nowe. Nowość od Parda, czyli hybryda termo, nokto i luneta dzienna. 3 w jednym.
Kiedy to na rynek wejdzie, nie wiem, ale jest to jedna z nowości. Termatek mamy nowego Cyklopa, używałem podobnego, tylko tą wersję 50 starszą. Mamy celownik jeden, mamy lunetę ze zmienną ogniskową, no kolejne nowości od Termteka, przepraszam. Jakieś gogle noktowizyjne, to już bardziej wojskowe tematy. Idziemy dalej. Jakiś kolejny wynalazek, jakieś pewnie termonowe. Jednej rzeczy tu nie rozumiem, zaraz Wam pokażę. Jak można włożyć przepiękną, klasyczną dubeltówkę horyzontalną na pełnych zamkach między syntetyki? No pasuje jak pięść do oka. Słuchajcie, dużo tego tu jest. Mamy jakieś nasadki, mamy latarkę czołówkę, która wygląda jak kosmiczna. Więc możecie, Michał przejdzie, coś tam ponagrywa, zobaczycie sami. No tu mamy te wszystkie produkty nowe. Idziemy dalej. My już powoli zmierzamy do wyjścia. Także mam nadzieję, że trochę zobaczyliście fajnych akcentów. Wiecie, jak te targi wyglądają, ale podsumujemy targi na samym końcu. Kończymy pięknym akcentem polskim, bo tu mamy firmę Tagart. I mergerki. Jesteśmy na stoisku Pulsara. Mamy trochę nowości. Mamy te Mergera XQ35 w wersji lornetkowej z dalmierzem. Nie no, jest tego sprzętu tyle, że masakra. Ja chcę zobaczyć koniecznie, czy już jest ten nowy produkt z Pulsara, który jest tam fuzją jakby Nocto i Thermo. Już go chyba Termion 2 to jest Pro. Idziemy go poszukać. Nie wiem, czy już jest tu wystawiony na targach. Tutaj mamy, co mamy? Mamy Pulsary C50, które znacie, bardzo dobre celowniki. Mamy nasadki, ale nie widzę. I tu mamy nowy monookular. Akurat tu mamy wersję bez dalmierza, XP50. Taki, słuchajcie, no fajny, całkiem przyzwoity. Ergonomiczny. Ale jest taka wersja tylko też z dalmierzem. Chciałbym ją zaraz znaleźć.
i ją Wam pokazać, bo już jest. I mamy Telosa, wersja z dalmierzem, możecie zobaczyć. Ergonomiczny, zasilany pewnie normalną baterią, tak jak Thermion 2. Okular 50 to jest model XP50, czyli najwyższy model Pulsara. Zobaczymy, jak się to będzie sprawować w terenie. Sam jestem bardzo ciekawy. XP50 LRF. No dalmierza niestety w niektórych modelach monookularów, w tym przedziale cenowym i o tych parametrach niestety brakuje. A tutaj Pulsar poszedł krok do przodu i zrobił dalmierz. Wersja Silence. Zintegrowany tłumnik, Blazer zrobił, Mannlicher zrobił. Nie wiem, czy Merkel już ma Silensa. SM12. Fajna broń. Może nie wygląda zbyt ładnie, wygląda jak wielka rura, ale to jest tłumnik i to jest rewelacja. I dlaczego w Polsce to jest niedopuszczone? To ja tego nie mam zielonego pojęcia. Powinno być to w 100% legalne na każdym rodzaju polowań, oprócz polowań zbiorowych. Idziemy dalej. Wow. To jest sztuka, nie? Wow. No, dobrze wygląda. Monoblok. Celowałem, że jest to kaliber 30.06 i trafiłem, bo chyba najbardziej popularny w repetierach. Jeszcze. Moi drodzy, tu gdzie zaczynaliśmy, tu kończymy. Piotrek, jak wrażenia? Bo Ty jesteś pierwszy raz na Iwie. Tak, ja jestem pierwszy raz. No, dla mnie to jest coś niesamowitego. Tyle stoisk, tyle pomieszczeń, tyle różnych produktów, tyle nowości i też rzeczy, które już się zna. No, fantastyczna sprawa. Każdy na pewno coś znajdzie dla siebie. Są różne tematyki, różni wystawcy i rzeczy tradycyjne i całkowicie nowe i tak jak mówiłem broń i elaboracja i odzież i Wszystko, optyka, nie? elektrooptyka, no niekończący się temat. Szkoda, że nie włączyliśmy krokomierza, bo jakbyśmy włączyli krokomierz, mnie już trochę nogi bolą, także żeśmy dzisiaj... Przepraszam, iPhony liczą cały czas. A, no to będziemy wiedzieć, ile zrobiliśmy sporo. kroków. Tak, ale na pewno sporo. Obejrzeliśmy targi. Ja Wam powiem tak, nie byłem rok temu na targach. Była Iwa, ale było ponoć słabo, zresztą jak chłopaki z Szóstaka mówili. Przez 2 lata chyba nie było wcześniej Iwy, bo była pandemia, ale byłem 4 lata temu. No to powiem, że 4 lata temu była ta Iwa inna. To, co zdominowało, no widzieliście, elektrooptyka, to nie jest to, że myśmy tylko to pokazywali, ale to dominowało. Oczywiście były firmy z optyką, były firmy z bronią, natomiast myślę, że zrobię Wam takie podsumowanie w osobnym odcinku. No bo to, co było 4 lata temu, brakowało mi przede wszystkim wyrobów w rusznikarskich sferlach. Nie spotkaliśmy żadnego rusznikarza, a 4 lata temu, jak tu wchodziłem na te targi, to były Zauery 202, były Zauery 90, były Mausery, było wszystkie takie zdobienia były, że to się w głowie nie mieści. Tego w tym roku nie spotkaliśmy. No trudno. Postępu nie zatrzymamy, natomiast podsumowanie takich targów osobno to zrobimy sobie gdzieś tam na ambonie albo w łowisku. To co, jedziemy coś zjeść na miasto? Jedziemy, uciekamy. Uciekamy i jedziemy do domu. Tak. 6,5 tysiąca kroków. 6,5 tysiąca kroków. I to, co powiedziałem, za 2 tygodnie targi w Poznaniu, które będą stanowiły 5% tego, co jest Diva. 5%. Dosłownie. Myślę, że nawet nie wiem, czy to będzie 5%. 6,5 tysiąca kroków zrobionych po halach. No ale co, chyba zadowoleni, nie? Tak, warto było, na pewno. Warto Zawsze było coś nowego, Tak, tak. coś człowiek się nauczy, zobaczy, można jakieś wnioski wyciągać. Jedziemy do Norymbergi, tam do środka, do miasta. Zrobimy sobie, co? Zrobimy sobie jakąś przerwę na jakiś obiad. No bo tu niedaleko, co my tu mamy, Piotrek? Bo to takie historyczne nawiązanie, no można powiedzieć, że mamy tu, bo Ty wjechałeś i od razu poznałeś, że mamy tutaj... Tak, no jesteśmy tutaj, gdzie jest ten ośrodek, ta cała główna mesa. Mamy po jednej stronie stadion Norymbergi, potem obok zaraz jest ta Ice Arena, czyli ten hokej. No i ten sąd słynny. I tutaj po naszej lewej stronie widzimy ten cały plac norymberski, ten Zeppelinplatz tak Zeppelin, zwany, tak. gdzie był wykonywany wyrok na
no, historyczny wyrok na... Już chyba każdy wie, o co chodzi, nie? tak. No, mam będziemy nadzieję, kończyć. że akurat tam ze wschodu też tutaj Ci trafią teraz. Oby, jak najszybciej. Dobra, kończymy. Widzimy się w następnym odcinku. Zobaczymy, co nam tutaj wyjdzie. Nie wiem, jak to tam, Michał, jak to tak teraz będzie. Iwa to się pokaże jakoś szybko, nie? No tak jakoś szybko, bo chyba się ukaże już w piątek. A, no to będzie super, to będzie tak na wtorek bieżąco. jest. Na wtorek, tak, piątek Iwa. No później coś musimy nagrać, także będzie trochę z polowania, no i później się widzimy w Poznaniu. Oczywiście zapraszamy do Poznania. Śledźcie naszego Instagrama, social media, tam będzie trochę informacji. Oczywiście na stronę internetową wejdźcie, ogłoszenia już hulają, także jak chcecie coś kupić albo sprzedać, ogłoszenie możecie dodać. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia i dashboard. Dashbur.